W październiku nasze szeregi zasilili studenci właściwie ze wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej, gotowi do pracy i nauki. Od początku sezonu kierownictwo nad wszystkimi działami projektu objęli nowi liderzy: Dominik, Kamil, Kalina oraz Mykyta. Gdybym miała wymienić najważniejsze wydarzenia marketingowe tego roku, to finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym nasz zespół bierze udział już od kilku lat. Wzięliśmy też udział niedługo później w 23. festynie Nauki, Techniki, Kultury i Sztuki w łódzkiej manufakturze oraz wzięliśmy udział w łódzkiej Nocy Naukowców. Mając świadomość nadchodzących w maju zawodów, udoskonaliliśmy nasze bolidy, pracując nawet w weekendy. W maju przeprowadziliśmy testy na bieżni w Centrum Sportu, aby sprawdzić w praktyce wprowadzone ulepszenia. Nasi kierowcy mieli okazję zapoznać się ze zmianami w bolidach i ocenić, jak wpłynęły one na prowadzenie pojazdów oraz zasugerować ostatnie usprawnienia. Testy na Centrum Sportu odbyły się chwilę przed zawodami, tydzień, 2 tygodnie przed. Dzięki czemu mieliśmy faktyczne wiedzę praktyczną i doświadczenie, jak zachowuje się bolid na torze, jak jeździ. Byłem bardzo zadowolony z tych testów i cieszyłem się, że mogłem wziąć w nich udział. Oraz mieliśmy faktyczne również badania czasów oraz oporów bolidu. Oba bolidy były sprawne, skręcały, hamowały. Zwróciliśmy uwagę na to, że dla kierowcy niewygodne było mocowanie przepustnicy na kierownicy. Zoptymalizowaliśmy jego mocowanie i zmieniliśmy miejsce położenia czujników. Pożegnaliśmy Łódź, przechodząc po chodzie juwenaliowym. W końcu przyszedł oczekiwany czas zawodów. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, wzięliśmy udział w 2 zawodach odbywających się we Francji, z tym, że w tym roku odbywały się one równolegle. Dlatego nasz zespół musiał podzielić się na 2 podzespoły. Jeden z nich pojechał do Nogaro we Francji, gdzie odbywały się zawody Szeleko Marathon. Przyjeżdżamy, rozkładamy sobie na spokojnie cały nasz kemping i zanosimy rzeczy do padoku, gdzie tak naprawdę działa się cała magia. Całe zawody tak naprawdę wyglądały, że 3/4 całego zespołu siedziało na padoku i ten bolid albo naprawiało, albo w jakiś sposób modyfikowało. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek elektrykę, to nie było za dużo do modyfikacji. Jedynym takim problemem, bym powiedział, to były czujniki, ale to dało w miarę szybko się naprawić, więc... Pogoda w tym roku nie sprzyjała nam zbytnio i z tego powodu czas, aby podejść do przejazdów punktowanych, był bardzo ograniczony. Na szczęście udało nam się tych przejazdów zrealizować aż 3 z najlepszym wynikiem 482 km na litrze. Pojawiły się również drobne przeciwności, które mogły zagrozić wystartowaniu w zawodach. Jak na każdych zawodach było mnóstwo wyzwań i możliwości do wykorzystywania pełnego potencjału zawodników i naszego całego zespołu. Kontrola techniczna sprawiła nam minimalne opory czasowe. Podczas sprawdzania jakości montażu pasów stwierdzili, że mocowanie z poprzednich lat nie jest zgodne z regulaminem i musimy je poprawić. Podjęliśmy się tego i skręciliśmy mocowanie pasów śrubami z 2 stron bolidu. Ale uważam, że to było świetne sprawdzenie zespołu, z którego byłem zadowolony. Wszyscy sprawdzili się wzorowo. Na zawodach Albi Eco Race przez większość czasu nasza drużyna utrzymywała prowadzenie, zdobywając wysokie miejsca w poszczególnych konkurencjach składających się na całe zawody. Dzięki wprowadzonym w EcoAro 2 zmianom zajęliśmy pierwsze miejsce w konkurencji Short Run, za to podczas kolejnej konkurencji Long Run doszło do 2 zdarzeń, które negatywnie wpłynęły na końcowy wynik. Jeden z zespołów miał niesprawne hamulce i swoim bolidem wyglądającym jak rydwan z kolcem w środkowej części koła wciął się w nasz bolid i pociął jego poszycie. Na szczęście nie doszło do poważnych uszkodzeń, chociaż jego śruba koła była bardzo blisko naszych przewodów. Ale przejechaliśmy mimo wszystko dalej zawody i nie doszło do poważnych uszkodzeń. W przypadku Albi, czy tej EcoAro 2, były problemy na zasadzie takim, że nie mieliśmy jednego modułu do klaksonu, ale na szczęście Niemcy nam pomogli tak naprawdę dając nam bateryjkę. Dopuszczono nas wtedy do wyścigów. Zrobiliśmy bardzo ładny wynik na shortrunie, zajmując wysokie miejsce, z tego co pamiętam to byliśmy wtedy pierwsi. W kolejnej konkurencji slalom nasz kierowca podpisał się doskonałymi umiejętnościami, ponownie zostawiając nasz zespół na wysokiej pozycji w rankingu. Pomimo przeciwności losu udało nam się zdobyć 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. Po emocjonujących zawodach wróciliśmy do domu, bogatsi o doświadczenie i zwycięstwo. Członkowie zespołu zgodnie uważają, że
w pełni zasłużyliśmy na ten sukces. Nie był to jednak koniec pracy, ponieważ od razu zabraliśmy się za usprawnianie naszego bolidu. Na ten sezon zostały wyznaczone cele takie jak naprawa układu kierowniczego w EcoRoad 2 po kolizji w tamtym roku, wymiana szyb przednich i bocznych, ponieważ były zarysowane, była niska widoczność w nich, oraz modyfikacja tylnego hamulca, czyli przejście z tarczy na V-brake'a typu rowerowego z racji lepszej prostoty i łatwości w naprawach. W EcoRoad 3 mieliśmy zadanie zwiększyć sztywność, to było podstawą, żeby bolid lepiej prowadził w zakrętach. Na przykład zlaminowaliśmy rozpórkę dolnej części bolidu oraz utworzyliśmy nową podporę na układzie kierowniczym z aluminium. Projekt jest też modyfikacji układu hamulcowego, na początku tego sezonu był. To się udało osiągnąć i zmieniliśmy tarczę z włókna węglowego na takie wycięte laserem ze stali nierdzewnej. Projektowaliśmy również na hamowni nową mapę do silnika, żeby miał lepsze osiągi, oraz wydaliśmy termikę silnika, czyli straty cieplne. W przypadku EcoRoad 3 było to zmodyfikowanie projektu płytki drukowanej PCB, którą mieliśmy w bolidzie, na nowo jej wykonanie i sprawdzenie, czy działa. Tak samo zmodyfikowanie programu tak, żeby sprzęgło działało tak, jak powinno. Cele na ten sezon wyglądały następująco. Przy EcoRoad 3 było to wykonanie dobrze działającej elektryki razem z płytką, która miała nam sterować serwem, to że poprzednia płytka nam niestety to serwo paliła. Jeżeli chodzi o dwójkę, było to na nowo zrobiony układ elektryczny, wymiana baterii i całkowicie nowo poprowadzony układ elektryczny, dzięki czemu byliśmy w stanie mieć lepsze osiągi, zmniejszyć nawet odrobinę tą wagę i mieć o wiele lepsze wyniki. Dodatkowo były wprowadzone zmiany tak, żeby kierowca miał jakieś ułatwienia, pokroju prędkościomierz, wskaźnik naładowania baterii, tak żeby wiadomo, miał po prostu takie ułatwienie. W tym sezonie chcieliśmy przede wszystkim skupić się na odbudowaniu zespołu. W bardzo ograniczonym składzie pracowaliśmy nad rozbudowaniem naszych social mediów i zaznaczeniem naszej obecności w sieci, ale też na różnych wydarzeniach marketingowych. Na czerwcowej gali środowiska studenckiego Politechniki Łódzkiej nasz projekt wraz z pojazdem EcoAero 2 Electric zdobył tytuł najlepszego projektu koła naukowego z zastosowaniem w nauce. Zakończyliśmy sezon kolejnym zwycięstwem. Zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii Student Led Impact Initiative of the Year według jury ACEEU Awards. Jeśli chodzi o plany na przyszły sezon, to wielkie nadzieje pokładamy w tegorocznej rekrutacji. Mamy nadzieję, że w tym roku nasze szeregi wzbogacą nowi członkowie projektu, którzy zdecydują się dołączyć do działu marketingu, będą mieli nowe pomysły i ogromny zapał do pracy. Chcemy też zwiększyć wszelkiego rodzaju aktywności na naszych social mediach. Chcielibyśmy też wziąć udział w większej liczbie wydarzeń marketingowych, tak żeby dobrze reprezentować uczelnię i nasz projekt. Wskazane byłoby też nawiązanie większej ilości partnerstw z różnymi firmami. Generalnie jesteśmy otwarci na współpracę i możliwości pozyskania nowych sponsorów, ale też współpracę w ramach naszej uczelni z różnymi innymi kołami naukowymi, innymi projektami studenckimi, samorządowymi radami wydziałowymi i władzami wydziałów. No to tak, wszelkie modyfikacje bolidu EcoAero 2, czyli prawdopodobnie zmiana komputera i silnika, ze względu na to, że aktualne są dobre, ale wiem, że na lepszych komponentach jesteśmy w stanie osiągnąć pierwsze miejsce. W przypadku EcoAero 2 jest to wykonanie nowej płytki PCB, czyli wiadomo, projekt, wykonanie na naszych materiałach, które mamy dostępne w garażu u nas. Na pewno mamy wiele nowych pomysłów ulepszeń. Zamierzamy zmienić cały układ napędowy, przeprojektować go od zera. Będzie też modyfikacja układu kierowniczego w bolidzie EcoAero 3, jak i 2, gdzie w dwójce będzie totalna nowość, jakby wszystko od zera projektowane, wszystkie części. Mamy również projekt dalszego badania oporów toczenia bolidu na rampie oraz kontynuacja testów na hamowni, których nie udało się kończyć w tym sezonie. Będziemy teraz dalej kontynuować je oraz sprawdzać termikę silnika. Podsumowując,
Sezon 2023-2024 minął nam bardzo owocnie. Nasz zespół spisał się świetnie, aktywnie biorąc udział w przeróżnych akcjach, wykazując się elastycznością i zaradnością na zawodach, jak i nasze starania zostały docenione, co przejawia się w nagrodach i wyróżnieniach zdobytych w tym roku.